Łotwa, licząca ponad 1 800 000 mieszkańców, to jedno z najmniejszych i najsłabszych państw sojuszu. Ma 17 250 aktywnych żołnierzy, 36 000 rezerwy oraz 12 500 jednostek paramilitarnych. Na budżet wojskowy przeznacza prawie 1 100 milionów dolarów, co stanowi 2,4% PKB. W swoim arsenale dysponuje prawie 3000 pojazdów naziemnych, 18 jednostkami morskimi oraz 4 powietrznymi. Wśród najważniejszych broni należy wyróżnić amerykańskie haubice M109 o zasięgu 22 do nawet 30 km oraz niszczyciele min klasy Tripartite z nowoczesnym systemem wykrywania i unieszkodliwiania bomb oparty na podwodnych dronach. Według aktualnych danych rankingu Global Firepower Łotwa zajmuje 99. miejsce pod względem siły militarnej. Litwa, licząca ponad 2 600 000 mieszkańców, to nasz bezpośredni sąsiad oraz jeden z krajów bałtyckich wschodniej flanki NATO. Armię zasila 23 000 aktywnych żołnierzy, 104 000 rezerwy oraz 14 150 jednostek paramilitarnych. Na budżet wojskowy przeznacza ponad 2 225 milionów dolarów, co stanowi około 3% PKB. Całkowita liczba naziemnych wozów bojowych wynosi 5531, statków morskich 11, a powietrznych 10. W litewskiej armii brakuje nowoczesnych jednostek, ale jednym z wyjątków są wielozadaniowe samochody opancerzone marki Oshkosh, które mogą być wyposażone w różnorodne rodzaje lekkiego i średniego uzbrojenia. Wyróżnić też należy bojowe wozy piechoty Wilk ze zdalnie sterowaną wieżyczką z działkiem 30 mm, które używają również pocisków przeciwpancernych Spike Dual. Kraj zajmuje 88. miejsce w wspomnianym wcześniej rankingu Global Firepower. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Dzięki i kontynuujmy. Estonia to jeden z najbardziej wysuniętych na wschód Europy członków NATO. Licząca ponad 1 200 000 mieszkańców, posiada zaledwie 7700 aktywnych żołnierzy, 78 800 rezerwy oraz 10 000 jednostek paramilitarnych. Na budżet wojskowy przeznacza w przybliżeniu 1,5 miliarda dolarów, czyli 3,26% PKB. Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnich latach systematycznie zwiększa wydatki na ten cel o 0,5% rok do roku. W swoim arsenale dysponuje prawie 2000 naziemnych wozów bojowych, 6 jednostkami morskimi oraz 6 powietrznymi. Wśród najlepszych broni znajduje się haubica samobieżna K9. To pojazd zdolny do rażenia celów nawet z odległości 54 km o dziale kaliber 155 mm. Innym ciekawym sprzętem jest bojowy wóz piechoty CV-90, doskonale sprawdzający się na śniegu i podmokłym terenie, korzystający z działka automatycznego kaliber 40 mm. Estonia uplasowała się zaraz przed Litwą w rankingu Global Firepower, zajmując 87. miejsce. Nasi południowi sąsiedzi, Słowacy, w liczbie ponad 5 400 000 mieszkańców, dysponują armią 19 500 żołnierzy. W obszarze wydatków na obronność realizują cel postawiony przez NATO na poziomie 2% PKB, co stanowi 2 271 750 000 dolarów. Całkowita liczba naziemnych wozów bojowych wynosi 7209 oraz 48 jednostek powietrznych. Stopniowo unowocześniają swoje siły zbrojne i oczekują na dostawy 14 myśliwców F-16. Obecnie nad ich przestrzenią powietrzną czuwają samoloty z Polski i Czech. Wyposażenie wojsk lądowych to głównie dziedzictwo po czasach komunistycznych, np. czołgi T-72M czy bojowe wozy piechoty BVP-2. Nie przeszkodziło to jednak zająć 69. miejsca w rankingu. Mimo że Bułgaria jest zlokalizowana na wschodniej flance, jej pozycję decydująco określa położenie nad Morzem Czarnym. Stanowi to potencjalne ryzyko inwazji morskiej lub naruszenia przestrzeni powietrznej ze strony Rosji. Państwo zamieszkuje ponad 6 827 000 mieszkańców. Armię zasila 37 000 aktywnych żołnierzy oraz 3 000 rezerwy. Na budżet wojskowy przeznacza 1 428 milionów dolarów, czyli 2% PKB i tym samym wywiązuje się z celu postawionego przez NATO. W swoim arsenale dysponuje prawie 11 000 naziemnych wozów bojowych.
29 jednostkami morskimi oraz 66 powietrznymi. Niestety posiada, podobny do Słowacji, przestarzały sprzęt, co jest wynikiem wieloletnich zaniedbań i braku środków finansowych na zakup uzbrojenia. Zajmuje 62 miejsce w rankingu siły militarnej. Węgry w ostatnich latach systematycznie modernizują armię i wymieniają stary sprzęt na nowy. Kraj o populacji ponad 9 670 000 mieszkańców posiada 41 600 aktywnych żołnierzy, 20 000 rezerwy oraz 15 000 jednostek paramilitarnych. Na budżet wojskowy przeznacza 4 293 miliony dolarów, czyli 2% swojego produktu krajowego brutto. W swoim arsenale posiada ponad 7600 naziemnych wozów bojowych oraz 57 jednostek powietrznych. Regularnie nabywają kolejne czołgi Leopard, należące do najnowocześniejszych na świecie. Uzupełnienie sił lądowych stanowią samobieżne haubice PZ H2000 kalibru 155 mm. Przestworzy pilnują lekkie wielozadaniowe śmigłowce bojowe Airbus H145, wyposażone w 2 silniki turbowałowe. Węgry zajmują 54. miejsce w zestawieniu przygotowanym przez Global Firepower. Rumunia zajmuje 2. miejsce pod względem potencjału w Europie Środkowo-Wschodniej, tuż za Polską. Wynika to zarówno z rozległości terytorium, jak i z liczby ludności, która przekracza 18 300 000. Bukareszt, razem z Warszawą, jest uznawany za kluczowy element wschodniej flanki NATO. Dysponuje armią 81 300 aktywnych żołnierzy, 55 000 rezerwy oraz 15 000 jednostek paramilitarnych. Systematycznie zwiększa wydatki na obronność, osiągając 2,5% PKB, czyli wydając na ten cel 8 160 milionów dolarów rocznie. Na potencjał militarny kraju składa się również imponująca ilość 17 413 lądowych pojazdów bojowych, 146 samolotów oraz 45 okrętów. Wśród posiadanej broni należy zaliczyć nowoczesne amerykańskie wyrzutnie rakietowe HIMARS oraz system tarczy antyrakietowej typu Patriot. Przestarzałe czołgi T-55, na razie tylko w planach, zamierzają zastąpić batalionem Abramsów M1A2A. Na 145 krajów biorących udział w rankingu Global Firepower Rumunia zajmuje 47 miejsce. Według niemieckiego dziennika ekonomicznego Handelsblatt, Polska ma potencjał, by wkrótce stać się najsilniejszą armią w Europie. Dysponujemy ogromnym kapitałem ludzkim w ilości prawie 38 milionów mieszkańców. Od momentu wybuchu konfliktu na Ukrainie systematycznie zwiększamy liczebność naszej armii, która obecnie, według Global Firepower, przewyższa nawet francuską i wynosi 202 100 aktywnych żołnierzy, 350 000 rezerwy oraz 50 000 jednostek paramilitarnych. Ponoszone wydatki na obronność również dynamicznie rosną, osiągając 3% PKB, czyli przekraczając 38 miliardów dolarów. Pod względem liczby naziemnych pojazdów bojowych zajmujemy 8. miejsce w NATO z wynikiem prawie 52 000 sztuk. Podobnie jest w przypadku okrętów, Tu-86 oraz nieco gorzej samolotów, bo na 9. miejscu z 459 maszynami. Posiadamy jedne z najnowocześniejszych i najlepszych broni, wspomnianymi HIMARSami i Abramsami, ale również polskimi bojowymi wozami piechoty Borsuk, armatochaubicami Krab czy zestawami rakietowymi Piorun. Polska znajduje się tuż za 21. Hiszpanią w rankingu Global Firepower i w niedalekiej przyszłości może trafić do 20 najsilniejszych państw na świecie. Podsumowując, w zestawieniu z Rosją łączne wydatki państw wschodniej flanki NATO na obronność są prawie dwukrotnie niższe. Podobnie liczba aktywnych żołnierzy. Łączne zdolności wojskowe krajów sojuszu pod względem posiadanych samolotów są niemal 5-krotnie mniejsze. Moskwa dominuje również na morzu, dysponując 3,5 razy większą flotą oraz liczbą naziemnych wozów bojowych o ponad 73 000 sztuk. Jak oceniacie przygotowanie militarne naszego kraju i najbliższych sojuszników na ewentualny konflikt? Czekamy na Wasze komentarze. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.